Witajcie, dzisiaj filmik jedną marką, a mowa będzie o marce Glazel Visage, czyli polski producent, który oferuje nam profesjonalne kosmetyki do makijażu. Zastosujemy m.in. najnowszy podkład Matte Extreme Control, a także najnowsze palety Elipsy. Takie trio z pięknym okiem Martyny Molendy, zasugerowane, jak możecie m.in. pomalować ją takim zestawieniem kolorystycznym. Jeśli to, co mam na twarzy, Wam się podoba, to oglądajcie dalej. Na powiece rozprowadzony mam delikatnie podkład. Malujemy najpierw oczy, później kończymy twarz, ponieważ moje cienie mogą się dzisiaj osypywać. Zatem jako baza podkład. Teraz jasny cień matowy, który będzie świetną bazą. Ten cień, tak jak widzicie, służy mi już od dawna i służy mi intensywnie, ponieważ widać na nim dno. Paleta również oczywiście marki Glazel, to jest taka dedykowana, którą otrzymałam specjalnie od marki Glazel z takimi fajnymi cieniami, idealnymi na dzień. Jasny, matowy kolor wędruje w wewnętrznym kąciku oka. Gwiazdą dzisiejszego nagrania jest paleta z nowej serii marki Glazel, Elipse, tak jest dokładnie nazwana taka forma paletki, gdzie znajdujemy 3 cienie. Na przodzie opakowanie Piękne oko Martyny Molendy, która podjęła się wykonania zdjęć i propozycji do makijażu do każdej z serii. Ogólnie zestawień kolorystycznych jest bardzo wiele, nie będę strzelać, bo nie pamiętam po prostu. Mi najbardziej spodobało się zestawienie nazwane Liquid Gold. Tadam, a to wszystko dlatego, zobaczcie, zresztą jak ta paletka fajnie się odpina, otwierana jest na magnes, tu mam lustereczko, jeszcze taka folia ochronna, ale to są 3 rewelacyjne cienie, metaliczne, no oczywiście w odcieniu złotym, tak jak sama nazwa tutaj wskazuje, Liquid Gold. Natomiast te cienie również możecie nabyć w większej palecie, to są cienie metaliczne i nimi wykonamy dzisiejszy cały makijaż. Będę wzorowała się właśnie na tym oczku Martyny. Zobaczymy, jak mi tutaj wyjdzie ta propozycja i rozpoczynamy od najjaśniejszego cienia, którego nakładamy od wewnętrznej strony. Następnie ten cień złoty środkowy w słusznej ilości, którego nałożymy na środkowej powiece, a także od zewnętrznej strony. Na razie ruchem dociskającym, aby jak największa ilość tego cienia po prostu znalazła się na powiece. Zaraz będziemy wszystko blendować i jeszcze rozcierać, ale póki co zajmiemy się jeszcze powieką dolną, czyli na powiece dolnej wzdłuż niej powędruje ten najciemniejszy cień brązowy. Zobaczymy, jak on się nam tutaj sprawdzi. Jest też majowy. W ogóle uwielbiam cienie metaliczne, uwielbiam odcienie brązu, złota. To jest coś, w czym ja czuję się w tym po prostu dobrze. Ok. Zaraz zabieramy się za rozcieranie i doprecyzowanie naszego makijażu. Po nałożeniu cieni przyciemniamy linię wodną czarną kredką. Na dolnej powiece dodaję jeszcze odrobinę koloru, to za chwileczkę sobie powycieramy jeszcze. Już teraz pozostaje mi tylko narysowanie kreski eyelinerem. Mój eyeliner to oczywiście nic innego jak eyeliner w pisaku marki Glazel Visage. Teraz zabieramy się za makijaż twarzy. Podkład, którego użyjemy, to jest najnowszy podkład marki Glazel Makeup Matte Extreme Control, czyli podkład dość dobrze kryjący, skierowany dla osób zmagających się z przetłuszczaniem
błyszczeniem skóry, ceryt, zwał jak zwał. Skład znajdziecie na mojej stronie. Kolorystyka 5 bodajże bądź 6 kolorów. Ja dzisiaj nałożę odcień numer 3, który wygląda dosyć tak, on jest troszeczkę dla mnie za ciemny, natomiast 2 totalnie nie moja kolorystyka z pigmentem różowym, a 1 niestety nie ma od jakiegoś czasu, a koniecznie chciałam po prostu przedstawić Wam ten kolor, także ładnie będziemy musieli rozetrzeć również na szyi. Podkład dość ładnie stopił się ze skórą, jakieś delikatne jeszcze może zaczerwienienie, ale myślę, że całkiem na dzień wystarczy mi takie krycie. Kolor również nie okazał się najgorszy, ładnie się roztarł, współgra z moją cerą. Mógłby być odrobinę jaśniejszy, ale myślę, że nie jest źle i co najważniejsze, dosyć szybko zastygł. To nie jest całkowicie matowe wykończenie, ale ładnie stopił się ze skórą, nie jest klejący. Spójrzcie, jeszcze nic nie pudrowałam dłoni, także nie jest brudna, także dalej mam nadzieję, że będzie jeszcze tylko lepiej. Kosmetykiem, którym rozświetlę twarz, a także nałożę pod oczy, aby rozjaśnić całość, będzie kamuflaż, oczywiście marki Glazel. Te kamuflaże znajdziecie w różnej postaci, między innymi jest takie malutkie, jakby cieniowe opakowanie, to jest odcień numer 14, ale kamuflaże również znajdziecie w wieżyczkach, wówczas macie całą paletę barw. Kamuflaże możecie również zakupić w płaskiej palecie o takiej czarnej, tak jak są zamykane cienie, także wszelaka dowolność. Ja zastosuję taki mały kamuflaż, ale oczywiście zawartość wszędzie jest taka sama. Ten kamuflaż nałożę najpierw przy pomocy palca, aby nałożyć go jak najmniejszą ilość, poprzez ciepło, głównie dłoni, ciała. Kamuflaż oczywiście delikatnie jeszcze rozpuści się, przez co nałożymy go w mniejszej ilości. Całość ponownie rozcieram wspominaną gąbeczką z pierrzenem. Całość przypudruję pudrem marki Glazel, ale z serii Super Finishing Powder, puder wodoodporny w kolorze białym, ale to jest oczywiście puder transparentny, nic nie będziecie widzieć, bo się troszeczkę odbija. Puder transparentny, bardzo dobrze zmielony, który ma świetne recenzje, utrwala makijaż, delikatnie matuje, no i przede wszystkim jest trwały, czyli wydłuża trwałość naszego makijażu. Glazel ma jeszcze w ofercie między innymi, jeśli chodzi o sypkie pudry bananowe. Obawiałam się jednak, że mogą być troszeczkę za żółte. Sądziłam, że podkład będzie ciemniej wyglądać na skórze, nie jest aż tak ciemno, także mógł być bananowy. Polecam Wam również ten bananowy, też zbiera świetne recenzje, a dzisiaj, tak jak wspominałam, puder wodoodporny, który jest bardzo dobrze drobno zmielony i słuchajcie, przepięknie pachnie. Makijaż oczu jest już poprawiony, teraz zabieramy się brwi. Wyczesałam włoski, teraz przyciemnię je i nadam kształt brwiom za pomocą kredki, oczywiście marki Glazel w odcieniu brązowym. Zrobiłam to już oczywiście poza kamerami, bo tak na szybko by mi się nie udało, ale kolor jest bardzo fajny, brąz, chłodny, delikatnie jakby miał w sobie też odrobinę czerwonego pigmentu. To mi tak wystarczy. Twarz konturujemy, puder wypikany, bronzing powder terracotta w odcieniu bodajże 9 albo 6. Jedna strona już jest wykonturowana. Wybieramy się za drugą. Delikatna smuga, kolor ciekawy, chłodny, dosyć ciemny, także robię to bardzo uważnie, bo na moim bladym licu czasami za chwilę może być wielki placek. Oczywiście czoło tak, że delikatnie przyciemniam. Żuchwę, co istotne, nie na żuchwę, tylko pod żuchwą, aby nadać właściwy cień. Delikatnie na brodzie, na nosku. I zaraz jeszcze będziemy sprawdzać, czy wszystko jest na pewno poprawnie wykonane. Róż.
Róż pomarańczowy, ożywiający twarz, myślę, że fajnie będzie współgrać ze złotem. Róż w odcieniu 9. On jest, trochę się niestety sypie, ale on jest delikatnie nabłyszczający, może nie nabłyszczający, jest satynowy. O, ma satynowe wykończenie, tego słowa mi brakowało. Ale nie jest też całkowicie matowy. Ta satyna jest dla niego najodpowiedniejszym określeniem. I ponieważ nie znalazłam u Glazela żadnego rozświetlacza, być może to na dniach się zmieni, to jako rozświetlacz zastosuję cień z mojej paletki Liquid Gold, ten najjaśniejszy odcień, który myślę, że będzie świetnie właśnie współgrać z całością i delikatnie rozświetli twarz. Idealny będzie właśnie na szczyt kości policzkowych. Robię to uważnie, ponieważ on ma delikatny, takie bardziej nie złotawy, tylko delikatny jakby różowy pigment w sobie, więc nie chciałabym za chwilę przedobrzyć, ale odrobina na pewno nie zaszkodzi. Usta mam obrysowane konturówką. Tu zdradziłam markę Glazel, ponieważ jest to moja ukochana konturówka z Catrice w odcieniu gdzieś się zagubiło, no ale oczywiście na liście kosmetyków ją znajdziecie. Natomiast wykończeniem i kropką nad i będzie błyszczyk Diamond Cocktail w odcieniu 2. Bardzo fajny odcień nude. Oczywiście prawe oko jeszcze za chwileczkę wytuszujemy. A na usta dodamy błyszczyk. Skończony makijaż przedstawia się następująco. Myślę, że nie wyszedł nam wspólnie najgorzej. Co prawda oko Martyny Molendy jest piękne i nie do podrobienia, ale to myślę na załączonym obrazku również nie jest najgorsze. Widziałyście, jak cienie się zachowują w akcji, jak łatwo nimi macie możliwość pracowania, w zasadzie delikatne przyłożenie cienia. Cienia są naprawdę fenomenalne, mają krycie bardzo mocno napigmentowane. Myślę, że przypadną Wam do gustu. Jeśli chodzi o usta, na środeczku dosłownie delikatna ilość błyszczyku, błyszczyk Diamond Cocktail, tak się nazywa seria, to jest numer 2, błyszczyki bardzo kryjące, bardzo takie elastyczne, dlatego jeśli lubicie, aby błyszczyki było po prostu widać, aby nadały kolor, to ta seria na pewno przypadnie Wam do gustu. Całość fiksujemy, Fixer Double Power Spray, to jest jeden z ostatnich, najnowszych produktów od Glazel Visage, czyli po prostu fixer, jest nazwany w sprayu, ja raczej bym to określiła jako atomizer, nie mylmy z sprayem, jak na przykład spray z Krolana. Tutaj nie mamy tego ciśnienia, dlatego aplikujmy go bardzo ostrożnie, maksymalnie, w zasadzie odsuńmy dłoń i dopiero delikatnie zrobimy mały psik. Tak wygląda całość. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Poniżej przeczytacie, możecie przeczytać i znaleźć listę wszystkich zastosowanych kosmetyków. Jeśli chcecie coś więcej dowiedzieć się o całej marce i o tych produktach, zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.